Na rozpoczęcie drugiej części wycieczki do Wietnamu zagadka. Który jest nasz pokój? Dzień dobry. Witamy się z Dalat. Chcemy powiedzieć, że zaliczyliśmy dzisiaj najgorszą nockę w Wietnamie. Sam hotel w sumie jest tutaj Robercik. Sam hotel nie jest najgorszy, ale tak jak pokazałam, winowajca na ścianie, czyli klimatyzacja, która nie dość, że hałasowała, to jeszcze cała ściana drżała. Dodatkowo jakieś pikanie, jakieś koty. Jest godzina, która zbiega 6. I teraz budzisz lokalesów. I budzimy lokalesów. A tak poważnie, to idziemy na kawę. Taki drut kolczasty. No dobrze, skoro kawa wypita, bagaże spięte, to ruszamy w drogę. Dzisiaj przed nami konkretne wyzwanie, bo skoro wczoraj musieliśmy się tutaj wspiąć, to dzisiaj czeka nas epicki zjazd z góry prosto w stronę miasta. Tradycyjnie nazwa powyżej. Spójrzcie na te widoki dookoła. Opuszczamy chłodniejsze Dalat, mijając tysiące szklarni i namiotów, które ciągną się aż po horyzont. To nie jest tylko dekoracja. Ten region to najważniejsze miejsce w Wietnamie, jeśli chodzi o uprawę kwiatów, warzyw i truskawek. Samo Dalat, w którym byliśmy, ma ponad 2900 hektarów szklarni, co stanowi ponad połowę wszystkich szklarni w regionie. To jest ten moment, kiedy zapominasz o zmęczeniu i po prostu płyniesz. Te serpentyny są idealnie wyprofilowane, a widoki, no cóż, ocencie sami. Soczysta zieleń dżungli, góry chowające się w chmurach i ta nieskończona przestrzeń przed nami. Każdy kilometr tego zjazdu to czysta adrenalina zmieszana z zachwytem. A teraz coś dla ludzi o mocnych nerwach. Robert postanowił sprawdzić swój balans w dość ekstremalnych warunkach. Test zdany, więc można ruszać dalej. Jadąc przez góry nie da się nie zauważyć tego problemu. Obok zapierających dech w piersiach panoram regularnie mijamy takie dzikie wysypiska. Lokalne społeczności często nie mają innego wyjścia lub sposobu na utylizację, więc wszystko ląduje w wąwozach. To ta mniej fotograficzna, ale bardziej prawdziwa strona podróżowania po tej części świata. I nagle przeskok jakby do zupełnie innego miejsca. Wybrzeże przywitało nas palmami, piaszczystą plażą i kompletnie inną zabudową niż ta, do której przywykliśmy przez ostatnie dni. Zamiast górskich chat i szklarni mamy nowoczesne hotele, szerokie bulwary i ten niesamowity wakacyjny klimat. Czuć, że dotarliśmy do jednego z największych kurortów Wietnamu. A z racji, że już dojechaliśmy do naszego celu, mogę zaprezentować oczywiście pokój hotelowy. Będąc w pokoju rzucił nam się jeden mały szczegół. Powiedzmy, że wietnamska gościnność ma tu konkretny kaliber. Nie są tam jakieś miniaturki hotelowe na jeden łyk, to jest konkretna artyleria. I teraz pytanie, jak myślicie, jakiej narodowości turystów jest tu najwięcej? A teraz piękny zachód słońca, prawda? Ale spójrzcie na to, co się dzieje między tymi niższymi domkami. Te chmury dymu to nie są kominy restauracji, to lokalny sposób na porządki. Śmieci płoną tu niemal na każdym podwórku. A skoro prezentuję zachód, to i pokażę wschód słońca dnia następnego. Piękne widoki, ale wsłuchajcie się w tło. To jest właśnie magia Wietnamu. Możesz spać na 20 piętrze apartamentowca, a i tak poczujesz się jak na prawdziwej wsi. A śniadanie z takim widokiem smakuje 100 razy lepiej. A po śniadaniu zgadnijcie co? Ruszamy dalej. Dzisiaj
na celowniku jest. Po drodze można zakupić kokosa albo coś innego do picia, albo wyjechać z kimś na czołówkę. No i mamy standardowy widok na trasie, setki łodzi rybackich oraz najkrótszy łańcuch dostawy na świecie. Te panie nie bawią się w certyfikaty i chłodnie, siedzą na ziemi i sprzedają to, co przed chwilą jeszcze machało ogonem w wodzie. Świeżej już się nie da. Nasza dzisiejsza trasa to prawdziwy kalejdoskop. Widoki dosłownie się przeplatają. W jednej chwili mamy soczyste zielone pola uprawne, by za moment po wyjściu z zakrętu mieć przed oczami błękit oceanu. I okazuje się też, że na trasie mamy dodatkowe atrakcje, slalom pomiędzy krowami, które uznały, że asfaltowa droga jest idealnym miejscem na przechadzkę. A co najzabawniejsze, nie była to odosobniona grupa spacerowiczów. Trasa tego dnia, pomimo że była różnorodna, dała nam popalić. Była naprawdę długa. Ale powiem Wam w małym spoilerze, że trafiliśmy na jeden z najfajniejszych noclegów całego wyjazdu. Domki, najwyższy poziom i jedzenie absolutnie obłędne. A masaż, który sobie zafundowałam, był bez dwóch zdań najlepszy, jaki kiedykolwiek miałam. Zobaczcie sami, jak wyglądał nasz dzisiejszy azyl. A przed Wami oficjalna prezentacja basenu z piękną nimfą wodną w roli głównej. Jak widzicie, w tym hotelu nawet atrakcje w wodzie są na najwyższym światowym poziomie. Żeby nie było zbyt idealnie, był jeden mały minus, na który po prostu trzeba było przymknąć oko. Bliskość autostrady. Do późnego wieczora naszym tłem muzycznym był nie szum oceanu, a nie kończący się koncert wietnamskich klaksonów. A po wieczorze i nocy spędzonych w takich luksusach zebrało się mi trochę na gadanie, także zapraszam na kolejne ujęcia. Jesteśmy już 5. bodajże dzień w Wietnamie, w miejscowości, której nie jestem w stanie wypowiedzieć, bo nie chcę się ośmieszyć. Najzwyczajniej w świecie. Pai Hoi. Tak, ale mogę pokazać, jak ładnie tutaj jest. Jest bardzo ładnie. Proszę. Tak to tu wygląda. Jak na profesjonalistę vlogowego zaczynamy vlogować dnia 5. Powiedz, ile razy użyłeś aparat? To jest mój drugi raz. Generalnie wychodzi na to, że wakacje nam wychodzą, skoro Czasu, no. nie ma czasu. A powiedz mi, co Ciebie najbardziej zaskoczyło w Wietnamie? Ciebie nic nie zaskoczyło, w sumie już tu byłeś, prawda? Mnie? Co? Więcej ruchu, więcej syfu, Więcej ruchu, więcej syfu, powiedział. więcej chaosu. I więcej chaosu niż wcześniej. Dla mnie przerażający jest tutaj ruch, ale no to we vlogach wszystkich, które obejrzałam, wszyscy uprzedzali. Aczkolwiek to nie oddają te vlogi, co tak naprawdę tu się dzieje. Najgorsze to chyba są autobusy, prawda? Autobusy, które na trzeciego wyprzedzają, nie patrzą, czy ktoś jedzie z naprzeciwka, a na przykład to jesteśmy my i nas to dosyć mocno interesuje, że jedziemy. Na czołówkę właśnie wyjeżdżają, no. Co jeszcze? Teraz im bardziej na północ jedziemy, prawda? Im bardziej jesteśmy na północy teraz, to coraz mniej turystów takich jak my. I czasem ciężko się dogadać. Aczkolwiek Google Translator pomaga. I jakoś to idzie. Tutaj
Nawet nie wiem, czy nagrywam. Taki ze mnie profesjonalista. I jeszcze jakbym w sumie miała powiedzieć, to z czym mi się kojarzy Wietnam, no to wiadomo, bym powiedziała, że z syfem, bo niestety jest tutaj bardzo, bardzo brudno. Aczkolwiek bym powiedziała tak, może tak bardziej dyplomatycznie bym powiedziała, że Wietnam jest bardzo intensywny w zapachy i to nie tylko koniecznie z tym smród, ale również też ładne zapachy, bo i jedzonko i nie wiem, czy to są kadzidło, czy może jakieś rośliny, nie mam pojęcia, ale czasem naprawdę bardzo ładnie pachnie, ale no niestety przeważająca ilość zapachu to jest tego nieprzyjemnego. Jak jechaliśmy przez takie różne mniejsze miejscowości, no to jest typowo wypalanie śmieci, które są wyrzucane wszędzie, gdzie tylko się da. I no, wystarczy, że ktoś zostawi jeden woreczek ze śmieciami, to zaraz wszyscy dokładają. No i no nie wygląda to zbyt spektakularnie. Chociaż z drugiej strony mówię o mniejszych miejscowościach, a nawet w tych wielkich miastach również jest jakieś domostwo i przed tym domostwem ładnie zamiatają miotełką, pilnują, żeby żaden listek, żaden papierek się nie znalazł, ale to, że zaraz jak kończy się płot, to jest wysypisko śmieci i to im nie przeszkadza. Nie chciałabym teraz jeszcze zapeszyć, ale oprócz niebezpiecznych sytuacji na drogach, a takie mieliśmy, to nie doznaliśmy żadnych niebezpiecznych sytuacji pod kątem rabunkowym, a nawet lokalesi nas ostrzegali, żeby uważać na niektórych. No na całe szczęście odpukać, niemalowane. Nie doświadczyliśmy żadnych takich sytuacji i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca naszej podróży. A jeszcze trochę przed nami. Nie wiem, może to ze względu na to, że naprawdę nasz motor jest bardzo duży i mój kompan też do najmniejszych nie należy. Także może nawet się boją, nie mam pojęcia. No mam nadzieję, że nie będzie żadnych sytuacji takich, o których nam wspominali. Uważamy wszystkie ważne rzeczy, dokumenty czy telefony naprawdę mamy blisko siebie. W torebkach ja noszę nerkę. Telefon mam na sznureczku, to też tak. No ale na całe szczęście nic się nie działo. O, jakie piękne dźwięki. Jakaś łódeczka płynie. A tutaj w ogóle w tym ośrodku jest naprawdę czysto. Jest ładnie. Aż żal wyjeżdżać. Na całe szczęście dzisiaj mamy naprawdę krótką podróż. Standardowo robiliśmy około 4 godzin jazdy. Wiadomo, z postojami, bo to tyłek nam by odpadł, gdybyśmy jechali ciągiem. No ale tu nie chodzi o to, żeby się zajechać, tylko żeby jednak się enjoyować tą podróżą. A dzisiaj mamy jakieś 50 minut, więc co to jest? Tak wygląda droga do recepcji. Właśnie się zbieramy i ruszamy dalej w trasę. Robert jest załamany, że mi się załączył tryb vlogowania. Co nie? Tak. Bardzo rozmowny. Jest ten mój współtowarzysz. No i nic. Aby zobaczyć kolejne nasze przygody, zapraszam do następnego odcinka.